Hej, ja jestem Kornel i witajcie na moim kanale. Czy zdarza Wam się odkładać rzeczy na później? Macie jakieś plany, założenia, że nie wiem, od jutra zaczynacie coś robić i nie za bardzo coś z tego wychodzi? Też tak mam. Być może kiedyś chcieliście przejść na dietę, albo zacząć chodzić na siłownię. Być może próbujecie wprowadzić jakiś nawyk pozytywny w Waszym życiu, typu czytanie książek, albo nie wiem, nauka arabskiego na przykład. Ogólnie chcecie zmienić coś w swoim życiu i czujecie, że ta zmiana byłaby dobra. Ale to nie jest takie łatwe i jest wiele rzeczy, które nas przed tym powstrzymuje. Być może mieliście takie postanowienie, dobra, jutro wstaję o 6 rano, będę biegał codziennie. No i wstajecie jutro za 5:07 i staracie się jak najszybciej zapomnieć o swoim postanowieniu, bo jest Wam po prostu przykro. Może nawet wstaliście o tej 6 rano i pobiegaliście, ale reszta dnia jest kompletnie rozwalona, nie macie na nic siły, zasypiacie następnego dnia do pracy, szkoły, cokolwiek. Natomiast dlaczego tak się dzieje w ogóle? Dlaczego nie jesteśmy w stanie przełamać się i zrobić tego pierwszego kroku? W moim przypadku była to próba nauki hiszpańskiego. Długo się zbierałem, żeby zacząć i miałem kilka prób, nawet lekcji. Nie mogłem być w tym regularny, jakoś nie potrafiłem się zebrać, nie chciałem się uczyć. Chociaż wiedziałem, tak z tyłu głowy miałem myśli, że pewnie mi się to przyda, nie? W ogóle fajna umiejętność, dodatkowy język. Uważałem i uważam do teraz, że dodatkowe języki są super pomocne w życiu. No i w moim przypadku też myślałem o tym, że kurczę, jakbym się nauczył, raczej by to wpłynęło pozytywnie na moje życie. Odkładałem to na później, może kolejny dzień, może kolejny. Pero ahora hablo español un poco y entiendo casi todo. Aprendo todos los días desde 7 meses con Duolingo aplicación. Me siento feliz con mi nivel y quiero mejorar más. I tak jak powiedziałem, robienie czegoś regularnie spowodowało, że ta zmiana nastąpiła i teraz jestem w stanie pracować z Argentyńczykami o powodach, jakie spowodowały, że przełamałem się. I to nie tylko jeśli chodzi o uczenie się języka, też różnych innych nawyków, które sobie wyrobiłem. Powiem w innym filmiku. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się na tym, co blokowało mnie przed podjęciem działania. W moim przekonaniu na pierwszym miejscu były social media i ogólne korzystanie z nich na telefonie czy na komputerze. Był to dla mnie spory problem i traciłem na tym dużo czasu. Bardzo nieumiejętnie z nich korzystałem. Natomiast jest to temat na dłuższy wywód i myślę, że w detale zagłębię się innym razem. Kolejnym powodem, którym sobie tłumaczyłem odkładanie rzeczy na później, był zwyczajny brak czasu. Moja praca jest dosyć nieuregulowana, jeśli chodzi o czas pracy, więc zdarzało się, że pracuję 14 godzin dziennie na przykład. I wtedy raczej nie chciało mi się robić czegoś dodatkowego. Nawet, nie wiem, pracowałem mniej, ale wyskoczyło coś nagle tak, że musiałem pojechać na zakupy. Zawsze wchodziło coś, co powodowało, że musiałem odłożyć coś na później. Kolejnym powodem, który myślę wiele ludzi dotyka, jest to, że jesteście po prostu zmęczeni, czy jesteśmy po prostu zmęczeni. Macie ciężką fizyczną pracę, albo być może macie wymagającą umysłową pracę i po 8 godzinach czy 9 godzinach siedzenia przed biurkiem, albo nie wiem, cokolwiek, albo uczenia się, tak? Szkoła to też nie jest łatwa rzecz. Nie jesteście w stanie
robić nic więcej. Po prostu leżycie albo przed telewizorem, albo oglądacie jakieś filmiki na YouTubie, albo nie wiem, po prostu chcecie się zdrzemnąć i nie macie sił kreatywnych, żeby wprowadzić w działanie ten swój plan, który założyliście wcześniej. Kolejnym powodem, jaki mógłby być, to obawa przed opinią innych ludzi. Mamy dyskomfort we wprowadzeniu konkretnej zmiany, bo myślimy, że dobra, są inni ludzie, którzy tak nie robią i to są moi przyjaciele albo znajomi i nie chcę, żeby pomyśleli, że teraz jestem jakiś dziwny, że mi odbiło. No, w moim przypadku było to z przejściem na wegetarianizm. A teraz już jestem ponad 2 lata na diecie wegetariańskiej, ale no, początki były, można powiedzieć, niełatwe ze względu na właśnie pytania, które zewsząd mnie otaczały na każdym kroku i brak akceptacji mojej decyzji. I dochodzimy do ostatniego, według mnie najważniejszego powodu. To znaczy brak pieniędzy. To właśnie spowodowało, że odwlekałem naukę hiszpańskiego, bo lekcje były drogie po prostu, czy są drogie, lekcje z nauczycielem i no, ja rozumiem to i akceptuję, ale stwierdziłem, dobra, koniec jakby, nie będę wydawał na lekcje, bo zbankrutuję, mimo że no, uważam, że to jest wartościowe i jeśli macie możliwość, to pewnie. Natomiast stwierdziłem, dobra, uczę się sam, uczę się z internetu, właśnie z aplikacji Duolingo. Jest wiele stron, które pomagają w nauce za darmo i w ten sposób wyeliminowałem argument braku pieniędzy. Wiem, że nie zawsze to działa, no ale chociażby dieta, tak, po prostu kupujesz inne rzeczy albo mniej rzeczy, to raczej jest redukcja kosztów. Rezygnując chociażby, nie wiem, z pójścia do McDonalda 3 razy w miesiącu, jesteś w stanie kupić sobie karnet albo wejście na siłownię. Natomiast z tym też trzeba uważać, bo jak zaczynasz i nie miałeś do czynienia z siłownią, to trzeba postawić sobie pytanie, czy w ogóle potrafisz ćwiczyć. Dlatego no, pójście na siłownię z trenerem już nie jest takie tanie, natomiast wyjście na dwór i bieganie raczej tak. Dodatkowym powodem, który powodował, że przekładałem rzeczy na później, było to, że miałem po prostu za dużo rzeczy zaplanowane. Moja lista rzeczy do zrobienia na kolejny dzień była tak długa, że nie byłem w stanie wszystkiego zrealizować i niestety niektóre rzeczy musiałem po prostu z niej usunąć. Chciałbym teraz, żebyście napisali mi w komentarzu, czy też odkładacie rzeczy na później, czy macie tak, że nie wiem, planujecie coś i no, nie wychodzi po prostu realizacja tego. Chciałbym Ci podziękować za obejrzenie tego filmiku i specjalne podziękowania dla subskryberów. Naprawdę doceniam Wasz czas. Dziękuję, że ze mną jesteście. Widzicie, warto subskrybować ten kanał, ponieważ na koniec każdego filmiku dostajecie specjalne podziękowania. Więc jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zapraszam. Tak jak powiedziałem, ten filmik już jest dosyć długi, ale w przyszłym tygodniu postaram się Wam powiedzieć, jak można sobie poradzić z odkładaniem rzeczy na później. Co można zrobić, żeby zrobić ten pierwszy krok.